Bajerowa jak wyznaczyła 5 na goły tyłek, to było trzeba liczyć. 1, 2, 3, 4 i koniec. Na bok, następny. A potem ty, jeżeli do 5 nie doliczył, to z powrotem na stołek i znowu 1, 2. Sydomia Bajer była kierownikiem Menschenlagru. Ściślej nadzorowała wyłącznie blok dziewczęcy. To dziewczyny to już miała pod sobą całkowicie, ale cały Menschenlager, to znaczy nas, chłopaków, również. Ona była szefem. A natomiast Eugenia Pohl była jej zastępcą. Bajerowa urządza apel. Ustawia nas wszystkich w takim literze C. Tam stoi pompa, gdzie dwóch, jest nawet zdjęcie, pompują wodę do tej bani. Pohlowa wyprowadza nagą dziewczynkę i każą jej krążyć wśród zebranych. Dwóch starszych kolegów wiadrami pobiera wodę i ją leje wodą. Dyngu zrobią. Raz upadła, podniosła się, leją. W końcu upadła i tam leży już, a Bajerowa, Pohlowa tylko tym swoim bykowcem ją tłucze jak. I na drugi dzień już do trupiarni wywożą. Apel się zawsze taki nadzwyczajny, to się tylko odbywał na drodze przed komendanturą. No to wszyscy z całego obozu tam się ustawiali. Ja i jeszcze jeden z kolegów mówił, ojej, my mieli dosyć daleko do komendantury z naszego obozu. Słuchaj, wejdziemy pod pryczy, tam kto to będzie wiedział, że jak tam... I weszliśmy, no akurat był strażnik, który wszedł na sztubę i zajrzał pod pryczę i nas wyłapał. I biegiem na apel, jak my tam zaszli, to Bajerowa i Pohlowa już tylko z bykowcami czekali. I po 5. A Bajerowa jak wyznaczyła 5 na goły tyłek, to było trzeba liczyć. 1, 2, 3, 4 i koniec. Na bok, następny. A potem ty, jeżeli do 5 nie doliczył, to z powrotem na stołek i znowu 1, 2, także ja dostałem 7. I tak się apel się kończył, policzyli. Piorun wie, czy dokładnie, czy niedokładnie, bo to kto tam. Policzyli i do widzenia. Rozejść się i do roboty. Dostałem jeszcze, jak miałem pracę przy kuchni w obieralni ziemniaków. Były takie koryta, tam wsypali kosz ziemniaków, 4 nas siadało do takiego koryta i obieraliśmy te ziemniaki, później te obierzyny było trzeba wynieść na takie specjalnie tam przygotowane miejsce, gdzie później to było zabierane. I tam z tym korytem szliśmy, a z kuchni akurat kwatermistrz wychodził. Linke, pan Linke, Herr Linke. Wychodził i zauważył, jak po tym skosie tej hałdy kula się taki mały ziemniaczek. Po 4 na tyłek. Że wyrzucili my ziemniak. Kartofel, taki mały. No w tych obieżynach, jak taki kosz, nie wiem ile to w koszu było,
ale dużo tych. No to jak się te ziemniaki obiera i te strużyny tam są, no to no mógł się gdzieś tam pomimo że my przegarniali, ale jednak na którymś apelu furażerka była na głowie i tak było zimno, że uszy mi marzły, to z innego rzędu starszy już, co miał większą głowę, większą furażerkę, to zdjął tą furażerkę, nawet nie wiem kto to był, no jeden z więźniów. I mi założył na moją głowę, że mi tu dotąd sięgało, żeby mnie te uszy ogrzać, a wziął też moją i sobie na czubek głowy włożył, no ale miał. I tak mi zrobił ciepło w uszy. Każdy sobie radził tak jak potrafił. Miałem kolegę, z którym spałem na jednej pryczy. On pracował w stajni, bo konia mieliśmy tam w obozie. No to dla tego konia szykował obrok, jedzenie i były świnki. Nie wiem dla kogo te świnie były. No to dla nich szykował karmę. No to czasem się udało, że przyniósł w kieszeni garstkę śrutu, który miał dla tych świnek i pokryjomu mu wieczorem, jak już my po apelu, mówi tutaj weź, zjedz sobie chociaż to. Czasem przyniósł parowany ziemniak, kartofel oczywiście i mówi tu masz, zjedz to. Ale to jakby go schwycili, to by go stukli jak... Był taki więzień, kolega, współwięzień, któremu ta pajtka chleba, ta chochla zupy, no nie wystarczała. On gdzie tylko mógł, trafił gdzieś na jakieś wysypisko, to wchodził i zbierał nawet strużyny od ziemniaków, czy no cokolwiek, co było można zjeść, bo był głodny. Jak został schwycony na tym, że zbiera, to zaraz mu odbierano całą rację żywnościową z danego dnia i zamykano go do szafy, takiej wąskiej szafy i tam cały dzień na stojąco i noc stał. Na drugi dzień wypuszczano go i do roboty. Na ubraniu tylko mu namalowali krychę. On swoją bluzę obozową miał całą czerwoną. Tyle miał tych zamknięć za to, że był głodny i zbierał. Jeden, no chyba ze starszych, bo z naszych małych by się nie zdecydował, próbował przeskoczyć do getta. Z piętra, z parapetu okna na piętrze budynku przerzucić deskę, która się oparła na szczycie płotu. To nie było takie proste, ponieważ opłotowanie naszego obozu to było z drewna, deski, ale 4 metry wysokie. A na każdym narożniku był przecież strażnik. Więc jak on, prawdopodobnie strażnik, to w nocy, wszystko oświetlone, to widać, zauważył, że się coś tam dzieje, no to już się przygotował. I jak on tą deskę przerzucił i mu się oparła, no to tylko ten sus, żeby przebiec i zeskoczyć na dół. No i w tym czasie, jak on prawdopodobnie, no tylko tak mogło być, przebiegając, to ten mu wymierzył i go zastrzelił i spadł na dół. Nie do getta, tylko. I tak się skończyła ucieczka. Nadzieja przyszła dopiero w połowie roku 1944. Już po południu, po obiedzie, już nie gonili do żadnej roboty, do żadnej musztry, tylko każdy miał wolny czas. Każdy mógł się zagospodarować. I od razu słoneczko, czerwiec, piękna pogoda. Żydzi podchodzili pod płot ogrodzeniowy nasz obóz i czasem tam przez te
wypadnięte synki coś tam powiedzieli. I oni nam dodawali swoimi wypowiedziami otuchy, bo wtedy, w tym czerwcu, to ta Żydówka powiedziała, jeszcze trochę i będziecie na wolności. Ona jeszcze powiedziała coś takiego, co było nie do... Myśmy to przyjęli z entuzjazmem, bo oni pisali do Hitlera, prośbę, żeby nas wypuścił i nas wypuści. No to hurra, każdy się ucieszył. Ja piorun wierzy. Straciłem przytomność i klapa. No i przyszli z tragą, to takie nosze były z desek zbite, wrzucili mnie na tą tragę i do tropiarni. Niosąc mnie, to ja jednak doszedłem do siebie i zacząłem oddychać. I ten, co tą tragę z tyłu zauważył, że ja się ruszam, no to mówi, ty na krankstubę trzeba go zawieźć, bo on żyje. No i mnie zanieśli na krankstubę i przez to żyję. Ale ten, co mnie uratował, ten przekroczył swój wiek i został wysłany do Buchenwaldu i tam go zmarnowali. Mnie uratował, a sam zginął.